Mój mąż ma 50 kilka lat, całe życie był człowiekiem odpowiedzialnym, zrównoważonym, bardzo rodzinnym, bardzo wesołym. Joasia pracowała w hurtowni leków. Była ciepłą, pogodną osobą, sumienną bardzo, dobrą matką. Joasia zadzwoniła do mnie w poniedziałek późno wieczorem i mówi: mamo, źle się czuję. Ja mówię, spytałam się jej, czy mam przyjechać do niej. Ona mówi: nie mamo, zadzwoń do mnie w nocy. I ja to zrobiłam. Około 2:00 w nocy zadzwoniłam do niej, ona mówi: karmię Pawełka. I w środę wieczorem źle się poczuła. Jak pojechali do domu, to zięć wezwał pogotowie. No, pani doktor stwierdziła, że nic jej nie jest, że po prostu to wszystko są, to, że się źle czuje, to są konsekwencje poporodowe. I nie zrobiła jej żadnych badań. Powiedziała jej, żeby poszła do lekarza pierwszego kontaktu następnego dnia. To był czwartek. W czwartek poszła do lekarza, tak jak mówiłam, pierwszego kontaktu. Dostała skierowania na badania, ale że to już była godzina późna, więc tych badań nie mogła zrobić. O godzinie 15 poszła jeszcze raz do innego lekarza. Wróciła i 16:30 zatrzymało się serduszko i wtedy nastąpiła ta reanimacja intensywna bardzo. Ja wezwałam pogotowie. No i walczymy do dnia dzisiejszego, tak. Mój mąż uległ wypadkowi w pracy. To był wylew krwotoczny do mózgu, ale to nie było spowodowane chorobą, tylko wysiłkiem fizycznym podczas pracy, ponieważ pracował jako kierowca, ale jednocześnie pomagał w załadunkach tego samochodu. I w tym momencie, akurat to było 4 lata temu, niecałe 4 lata temu, znalazł się w Szwajcarii, był w St. Gallen dokładnie, i tam właśnie po załadunku takiego samochodu, ciężkim załadunku, uległ temu wylewowi. I tam znalazł się w szpitalu, tam natychmiast zrobiono operację, uratowano mu jednocześnie życie tam właśnie. I potem po jakichś 20 dniach mąż wrócił do kraju i leżał w Gliwicach na OJOM-ie. Jakiś czas później potem byliśmy w następnym ośrodku w Krzyżowicach i dostaliśmy się potem do Światła w Toruniu, a w tej chwili chcemy jakby tą rehabilitację tak mocniej wziąć w ręce i po prostu dostaliśmy się tutaj do ośrodka Epimigren. Kiedy po raz pierwszy pana Piotra zobaczyłam, był porażony czterokończynowo, nie ruszał rękoma, nogami, miał afonię, czyli bezgłos, nie wydobywał głosu, miał rukę tracheostominą. Jedyne co zauważyłam, to zdarzało się, że koncentrował wzrok na osobie, na rozmówcy. Natomiast nie było to powtarzane, nie było to celowe, nie potrafił też mrugać oczami na tak i na nie. I ogólnie zdawało się, że raczej był niechętny do kontaktu. Bardzo często odmawiał kontaktu poprzez zamykanie oczu, chociaż wiedzieliśmy, że nie jest zmęczony, ale nie chciał z nami się kontaktować. Z kolei Asię poznałam, też oczywiście była w stanie porażenia czterokończynowego, bez możliwości porozumiewania się werbalnego, ma rurkę tracheostominą. Natomiast u Asi tutaj był całkowicie zniesiony kontakt, także kontakt wzrokowy. Nie kierowała w ogóle wzroku w stronę rozmówcy i ogólnie była niechętna na wszystkie działania, jakie wokół niej były. System CI jest następcą CyberOka, przeznaczoną do wdrożenia na rynek, do sprzedaży. Zatem bazujemy tutaj na doświadczeniu, które nabyliśmy w pracy nad CyberOkiem i wdrożyliśmy je do systemu CI, dodając do tego także szereg różnych funkcjonalności, szereg ułatwień, które
wpływają na całkowicie pozytywny odbiór naszego urządzenia przez użytkowników. Zastosowanie CI u pacjenta z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego wiąże się z zachowaniem pewnych ściśle określonych struktur układu nerwowego, których integralność jest niezbędna do tego, aby współpraca między CI a pacjentem układała się pomyślnie. Do tego potrzebne są sprawne gałki oczne, droga wzrokowa oraz kora wzrokowa, która znajduje się w półkulach mózgu. Dopiero wtedy, gdy zachowane są te struktury, choćby częściowo, można myśleć o współpracy i zastosowaniu CI w praktyce codziennej. Urządzenie CI może znacznie wpłynąć na poprawę w ogóle postępowania neurorehabilitacyjnego wobec tych osób. Przede wszystkim dlatego, że jest to uzupełnienie diagnozy neurologicznej. Często nie jesteśmy w stanie przy kontakcie ocenić, czy jest to stan wegetatywny, czy jest to stan minimalnej świadomości. Natomiast przy pracy z tym urządzeniem jesteśmy w stanie już taką diagnozę, dokonać takiej diagnozy. Bardzo często poza tym wiemy, że można łatwo pomylić stan wegetatywny, czyli osoba zniesiona całkowicie możliwością kontaktu z otoczeniem, nie odbierająca bodźców, z osobą w zespole zamknięcia. Zresztą tutaj w przypadku pana Piotra mamy tak do czynienia. Jest to osoba w zespole zamknięcia, która, tak jak mówię, pozornie na początku nie dawała żadnych oznak. Dzięki pracy z urządzeniem CI pan Piotr zaczął się komunikować z otoczeniem, ale przede wszystkim nabrał chęci do współpracy z nami. Widział, że może wyrażać swoje potrzeby, swoje pragnienia, mógł powiedzieć, co go denerwuje, i to był pierwszy krok, który spowodował, że pan Piotr zaczął się z nami komunikować. I mogliśmy wykonać dzięki temu diagnozę neuropsychologiczną, neurologopedyczną, która pozwoliła ocenić stan funkcji poznawczych pana Piotra. Podobnie jest w przypadku Asi. Ona także, kiedy zaczęła pracować z urządzeniem, pierwsze kontakty były bardzo trudne. Niechętnie spoglądała w monitor, odwracała głowę, kiedy tylko mogła, lub zamykała oczy. Po pewnym czasie, kiedy usłyszała, że obrazek, który zaznaczyła, jakby mówi jej głosem, znaczy głosem nagranym, ale wyraża jej potrzeby, coraz chętniej zerkała w stronę monitora. I dzięki temu mogliśmy przeprowadzić także diagnozę neuropsychologiczną i mogliśmy poprowadzić terapię w dalszym kierunku. Poza tym także rehabilitanci czy inny personel medyczny korzysta, pytając nas o pewne rzeczy, co pacjent lubi, co go denerwuje, czy na przykład zadajemy mu ból na rehabilitacji, czy możemy robić daną rzecz. Także samo urządzenie CI umożliwia pełną pomoc tym osobom i dostosowanie indywidualnego programu rehabilitacji. Mój mąż bardzo zainteresował się tym urządzeniem, ponieważ jak był zdrowy, więc bardzo dużo miał kontaktu z komputerem, więc te sprawy takie techniczne bardzo go interesowały i bardzo się zaciekawił cyberokiem i obecnym sprzętem. Natomiast bardzo, bardzo mu się to podobało. I myślę sobie, że dobrze mu szło i idzie mu dobrze w tym wszystkim, bo jest bardzo uparty, dążący do celu i tak malutkimi kroczkami po prostu sobie tam, myślę sobie, z tym radzi. Tak wiem przynajmniej. Ja w styczniu wyjechałam z Asią do ośrodka, w którym było cyberoko. Początkowo było to dla niej bardzo trudne, ale momentami, chwilami współpracowała. Rzadko, ale współpracowała. W tej chwili już jest na takim etapie, że bardzo ładnie pracuje na cyberoku, bo ja, będąc przy niej na zajęciach, byłam zaskoczona tym, że potrafi odpowiadać na zadawane pytania. Także to jest z nią bardzo taki, od 3 lat, od kiedy Asia jest w śpiączce, od momentu, kiedy zachorowała,
Więc ja byłam zszokowana tym, że miałam możliwość porozumiewania się z nią. Mamy pierwsze reakcje osób, które pracowały z naszym urządzeniem i one we wszystkich przypadkach są bardzo pozytywne, co niezwykle dobrze nas nastraja i także daje nam bardzo dobrą satysfakcję. Rodziny cieszą się często z bardzo prozaicznych rzeczy, z takich, że syn, który od 7 lat nie wydawał żadnych na przykład oznak świadomości, był w stanie intencjonalnie zapalić żarówkę, którą wyświetlamy na ekranie, robił to wielokrotnie, albo zaznaczył na przykład, że ma ochotę na kakao, co okazuje się było czymś przełomowym dla rodziców, którzy codziennie się synem opiekują. Zaskoczeniem dla mnie było, kiedy pani na zajęciach spytała się Asi, czy mama dawała ci coś do jedzenia. Więc ona odpowiedziała nie. A do picia? Tak. Na pytania, czy ma rodzeństwo, też odpowiedziała tak. Też podkreśliła, że nie ma siostry, a ma brata. Wskazała też, że ma brat na imię Michał. Także też to było takim dla nas zaskoczeniem. I odpowiadała tak logicznie i powtarzalnie. Wiele osób, które ja spotykam, a mogę powiedzieć, że zdecydowana większość, która siada przed tym urządzeniem CI, mnie zaskakuje. I myślę, że większość osób, bo nie spodziewaliśmy się wielu no można powiedzieć, spektakularnych efektów i świadomości nieraz tam, gdzie w ogóle tego nie widać. Myślę, że najbardziej utkwiła mnie jedna z pacjentek w głowie, która przyjechała z mężem do ośrodka na pobyt 2-tygodniowy. Tak, żeby mąż mówi, jest już żona 7 lat po udarze, wszyscy twierdzą, że jest całkowicie pozbawiona świadomości, nie komunikuje się w żaden sposób, nie rusza nogą, nie rusza ręką, nie mówi nic, nawet nie rusza gałkami ocznymi, tak było stwierdzone, jest całkowicie pozbawiona kontaktu. Mówi, że większość lekarzy nawet próbowała robić wiele zabiegów bez znieczuleń, bo przecież pani nie czuje, nie odczuwa bólu, całkowicie nie rozumie. On chciał jeszcze tylko i wyłącznie potwierdzenia przez to urządzenie, że wszyscy mają rację. Opiekował się nią cudownie, bo była w domu zadbana i bardzo fajnie to wyglądało. Przyjechał tutaj i pierwszy raz zaskoczenie było już takie, że pani w ogóle spojrzała w stronę urządzenia, ale okazało się, że to tylko początek. Przy każdym kolejnym spotkaniu, i to myślę, że po 3., 4. spotkaniu, okazało się, że pani wykonuje na urządzeniu wszystkie zadania, które jej przedstawiałam. Pierwsze spotkania mąż siedział, myślę, mogę powiedzieć śmiało, jak zahipnotyzowany, nie wiedział. Po raz kolejny, kiedy przeszłam do komunikacji, zaczęłam żonę wypytywać jego o wiele rzeczy, których nie znałam odpowiedzi. Okazało się, że pani odpowiada prawidłowo, więc niejedną łezkę tam uronił w rogu, a myślę, że najbardziej w momencie, kiedy żona wśród wielu par butów, których uwielbiała, wybrała buty, które kupowała dzień czy 2 dni przed wylewem krwi do mózgu i wybrała dokładnie te buty na obrazku, więc tu już mąż miał całkowite potwierdzenie. Poza tym wielokrotnie ona zaznaczała mu, że go kocha, prosiła to przekazać córce, poprosiła o niebieską spódniczkę, więc jakby nabrała chęci i kontaktu. Mamy z tym panem teraz kontakt, opowiada, że wszyscy byli wkoło zaskoczeni, ale zaczęli zupełnie inaczej panią traktować. Lekarz neurolog także potwierdził, że jest to osoba w pełnym zespole zamknięcia, czyli 100% świadoma osoba, wszystko słyszy, rozumie, ma pewne zaburzenia wzroku, ale nie na tyle, żeby przeszkodziło jej to w pracy z urządzeniem. Chciałbym wyrazić taki swój osobisty pogląd, że oto jestem entuzjastą stosowania czy wdrażania metod technicznych, a zwłaszcza elektronicznych do diagnostyki i do leczenia w medycynie. Zresztą to jest prawda szeroko znana wszystkim, że medycyna święci dzisiaj swoje największe triumfy dzięki zastosowaniu wielu metod technicznych, elektronicznych.
Tak dzieje się także w przypadku CI. Chciałam jeszcze powiedzieć o takiej sytuacji, kiedy mój mąż właśnie wykorzystał to, że może porozumiewać się z ludźmi i wymyślił sobie randkę z żoną. I zorganizowali to wszystko tak razem z personelem, że ja o tym nic nie wiedziałam i zostałam zaproszona przez męża na tą randkę. Randka się oczywiście odbyła. Było to coś niesamowitego, było to tak wzruszające, że do dzisiaj po prostu cisnął mi się łzy do oczu. I on był tak strasznie szczęśliwy, że on mógł coś od siebie zrobić dzięki właśnie temu urządzeniu. Niesamowite. Bardzo cieszy nas fakt, że ośrodki medyczne w wielu przypadkach same zwracają się do nas z prośbą o nawiązanie współpracy, nawiązanie kontaktu, przesłanie informacji o naszym urządzeniu. Zatem obserwujemy takie zjawisko, w którym system CI staje się pewnym standardem albo wręcz wyznacza nowy, wyższy standard pełnienia opieki medycznej nad pacjentem neurologicznym, co nas bardzo cieszy. Mamy nadzieję, że ten trend zostanie zachowany, no i także w niedalekiej przyszłości stanie się to pewnym standardem także w wymiarze ogólnopolskim.